W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka tipów na perfekcyjny baby boomer. Jeśli jeszcze nie udało Wam się opanować idealnego przejścia, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku Karolina Opalińska. Cześć, nazywam się Karolina Opalińska i jestem instruktorem Indigo w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka trików, jak wykonać idealny baby boomer. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku, to bazy mineralne w kolorach Sophisticated i Porcelain, kolory hybrydowe Transparent The One i Wi-Fi Wife. Ponadto Tip Top, pasta nail art white, mini gąbeczki do ombre, zaciskarka typu X i narzędzie dwustronne Mixing Tool. Baby boomer to stylizacja, której przedstawiać nie trzeba, wszyscy kojarzą i każdy wie, jak zrobić, bo to taki, można powiedzieć, French, ale w wersji ombre czy gradientu, ale w praktyce nie każda stylistka wie, jak wykonać idealne przejścia tonalne w baby boomerze i o tym dzisiaj ten odcinek. Zdradzimy tipy, dzięki którym będziecie potrafiły wykonać najpiękniejszego baby boomera w mieście. Tips pokrywamy bazą mineralną w kolorze Sophisticated. Aplikujemy 2 warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Następnie pokrywamy transparentnym kolorem Wi-Fi Wife w delikatnym różowym odcieniu i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Transparentne hybrydy, takie jak Wi-Fi Wife, czy też, jeżeli oglądają nas tutaj English Native Wi-Fi Wife, takie transparentne hybrydy można używać albo solo, albo jako dodanie koloru na przykład do baz mineralnych. Tak samo jak Wi-Fi Wife, tak samo i glasy. Wiecie, właśnie o to chodzi w tych transparentnych kolorach, że można się nimi bawić, łączyć je ze sobą i uzyskiwać bardzo fajne efekty. Co ciekawe, mam wrażenie, że te transparentne hybrydy, one w Polsce nie biją jakichś rekordów popularności, a na przykład za wschodnią granicą klientki kochają ten efekt, no i stylistki również używają ich na potęgę. To ciekawe, że tak niedaleko, a jednak są pewne różnice. Ja zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo często tak jest, że to, co za wschodnią granicą już teraz hitem, za rok czy 2 będzie w Polsce, więc spróbujcie Wi-Fi Wife, Wi-Fi Wife, jakkolwiek zwał. Piękny kolor na pewno Wam się przyda w wielu stylizacjach. Drugi tips pokrywamy 2 warstwami bazy mineralnej w kolorze Sophisticated, każdą z warstw utwardzając przez 30 sekund w lampie. Tym razem użyjemy innego transparentnego koloru, bardziej w beżowej tonacji, The One. I zobaczcie, jaki daje fajny efekt. Aplikujemy jedną cienką warstwę koloru na całą powierzchnię tipsa i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tak prezentują się odcienie transparentne Wi-Fi Wife i The One na bazie hybrydowej w kolorze Sophisticated. Na jednym tipsie widzimy delikatną różową poświatę, natomiast drugi tips nabrał delikatnego beżowego odcienia. Drugi pomocny tip to pilnowanie czystości pracy i brak zanieczyszczeń w trakcie wykonywania baby boomera. Ważne, aby żadne paprochy i zanieczyszczenia nie dostały się na paznokcie w trakcie wykonywania baby boomera. Musimy w tym celu przygotować odpowiednio gąbkę. Wkładamy mini gąbeczkę do zaciskarki typu X, następnie odciskamy ją delikatnie o klejącą część formy do przedłużania paznokci. Oczyszczanie gąbeczki o formę to bardzo dobry zabieg, ale zanim go uskutecznimy, musimy najpierw jeszcze zrobić jeden zabieg, tym razem z samą formą. Klej na niej jest zbyt mocny i gdybyśmy od razu gąbeczką o formę chcieli uderzać, żeby ściągnąć paprochy, to ściągnęlibyśmy nie tylko paprochy, ale moglibyśmy po prostu poszarpać całą strukturę. Więc najpierw trzeba ten klej trochę osłabić, więc kilka razy formą dotykamy, na przykład o skórę, klej jest słabszy, wtedy o tą formę gąbeczkę, usuwamy paprochy i przechodzimy do aplikacji koloru. Przy pomocy narzędzia Mixing Tool aplikujemy pastę nail art white na dolną część tipsa i przechodzimy do blendowania. Trzecim tipem jest odpowiednie ułożenie gąbki w trakcie pracy. Trzymamy gąbkę równolegle do paznokcia. Blendujemy centralną częścią, aby najwięcej produktu było na środku. Poruszamy się energicznymi ruchami w prawą, następnie w lewą stronę i przesuwamy gąbkę coraz wyżej. Wracamy do centrum i schodzimy niżej. Dolna część gąbki pozwala na zebranie nadmiaru produktu. Kiedy pierwsza warstwa jest dokładnie rozblendowana, utwardzamy tips przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy czynność. Dokładamy pastę nail art w dolnej części tipsa, ponownie czyścimy gąbkę i blendujemy drugą warstwę koloru, powtarzając ten sam schemat cieniowania. Od środka na boki, następnie milimetr po milimetrze przesuwamy gąbkę w górę i wracamy do dołu.
Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jeśli uznamy, że kolor jest zbyt mało intensywny, to dokładamy więcej pasty i wzmacniamy natężenie. Pamiętajcie, że przed każdym dotknięciem gąbeczki do powierzchni paznokcia musimy ją oczyścić, żeby przypadkiem nie przenieść paprochów. Drugi tips wykonamy dokładnie w ten sam sposób. Na utwardzony kolor D1 nakładamy pastę nail art i blendujemy tym samym schematem co poprzednio. Uważamy, aby pracować środkową częścią gąbki. Blendujemy na boki i przesuwamy się w górę i w dół. Pierwsza warstwa powinna być bardzo dokładnie rozblendowana. Nie może być widać żadnych bąbelków i wgnieceń od gąbki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dokładamy kolejną warstwę pasty i ponownie cieniujemy. Zależy nam na tym, aby koniec tipsa był jak najbardziej napigmentowany. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czwarty tip to pokrycie Baby Boomera cienką warstwą bazy mineralnej. Na tips w odcieniach różu aplikujemy cienką warstwę bazy mineralnej w kolorze Porcelain, czyli najjaśniejszej spośród baz mineralnych w naszej ofercie. Pędzelkiem z buteleczki rozprowadzamy produkt po całej powierzchni tipsa i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Bazę mineralną kładziemy zamiast topu. Tak, ona błyszczy tak, że nie potrzeba. To jest produkt 3-in-1, 3 w jednym, baza, kolor, top. Będę to zawsze powtarzać, bo mam wrażenie, że nie wszyscy o tym pamiętają. A poza tym działa jak koło ratunkowe w przypadku, jeżeli w blendowaniu powinęła nam się noga i to przejście tonalne nie jest takie, jak sobie wymarzyliśmy. Kiedy nałożymy na to top z kolorem, czyli bazę mineralną, to ta nieidealność nam trochę ginie i o to nam chodzi. Dodatkowo, jeżeli paznokieć jest idealnie wyblendowany, to wciąż nałożenie warstwy bazy mineralnej jako topu sprawia, że całość nabiera takiego pięknego, szklistego efektu. Piąty tip to ostatni wycisk z gąbki na zabezpieczony topem Baby Boomer. Drugi tips pokrywamy w całości tip-topem. Aplikujemy bardzo cienką warstwę i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Resztką produktu, którą mamy na gąbce, poprawiamy cieniowanie, robimy tzw. wycisk z gąbki. Pozwoli nam to na uzyskanie dokładniejszego przejścia i ukrycie ewentualnych niedoskonałości. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Ponownie zabezpieczamy tip-topem i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przy tym tipie potrzebny nam jest rzadki top, czyli tip-top. Dokładnie. Jeżeli użyjemy wet looka, to uzyskamy efekt trójwymiarowy, którego akurat w tym momencie nie chcemy, ponieważ pasta nail art tak jakby zawiśnie w powietrzu. Dlatego sięgamy po tip-topa i działamy według wskazówki. Tak prezentuje się idealny Baby Boomer w 2 kolorach. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, który z tipów przyda Wam się najbardziej, a może macie jakiś swój prywatny tip, który nam możecie sprzedać w komentarzu. Z chęcią się dowiemy. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 17. Cześć!